Lekcja pod tytułem Rachunki pamięciowe. Czasami jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nie mamy pod ręką ani kalkulatora, ani kartki z długopisem, żeby coś porachować na kartce, no a trzeba szybko coś obliczyć, na przykład w sklepie, czy gdzieś na wycieczce. No i dlatego przydają nam się rachunki pamięciowe. Przypomnijmy sobie różne pomysły na realizację rachunków pamięciowych, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w pamięci. Zaczniemy od dodawania. Tu Ci napisałem przykład dodawania i przypominam przy okazji nazwy. Te liczby, które dodajemy, nazywamy składnikami. Natomiast słowem suma nazywamy zarówno samo działanie, potoczne zwane dodawaniem, jak i wynik dodawania. I na to mówimy suma. Uczniowie tego nie lubią, bo to jest takie niejednoznaczne. No ale tak już jest, trzeba to zapamiętać. No a teraz popatrzmy. Co prawda tu już policzyłem, że wynik tego dodawania, więc suma jest równa 53, ale jakie pomysły możemy mieć na dodawanie w pamięci? Pierwszym pomysłem jest rozłożenie obu liczb na kawałki. No bo 38 to jest 30 i 8, a 15 to jest 10 i 5. Niektórzy właśnie w ten sposób to robią. Rozłożą sobie na część dziesiątek i część jedności jedną liczbę, część dziesiątek i część jedności drugą liczbę i teraz dodadzą w pamięci dziesiątki do dziesiątek, wyjdzie 40, jedności do jedności. 8 dodać 5, 13. I teraz dodają to w pamięci do siebie. 53. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł jest taki, żeby rozkładać tylko drugą liczbę. Czyli 38 traktują jako całość, natomiast patrzą na tą drugą liczbę, na ten drugi składnik, jako na część dziesiątek i część jedności. I najpierw wykonują to dodawanie. 38 dodać 10, to już mamy 48. A teraz to drugie dodawanie. 48 dodać 5, 53. Takie dwa pomysły. Metoda numer 1, metoda numer 2. Czy to są wszystkie pomysły? Na pewno nie, być może stosujesz własny. Ale jak widzisz, ogólne podejście jest takie. Rób to jakimiś kawałkami. W ten sposób będzie Ci łatwiej. No i teraz przećwiczymy sobie na kolejnych przykładach te dwie metody, które tutaj ja pokazałem. Być może Ty masz własną, no to gratuluję. Kolejny przykład. 47 dodać 26. Metoda pierwsza, czyli rozkładam obie liczby na kawałki. Oczywiście ja tutaj piszę na ekranie, natomiast to, co się tutaj dzieje, to się dzieje normalnie w głowie, no bo w końcu to ma być w pamięci, czyli w głowie. I dodaję dziesiątki do siebie, 40 dodać 20, 60 i jedności do siebie, 7 dodać 6, 13. 60 i 13, 73. A teraz metoda druga. Pierwszej liczby nie ruszam, natomiast drugą rozkładam na dziesiątki i na jedności. I dodaję najpierw 47 dodać 20, 67 i teraz dodaję jedności, czyli 67 dodać 6, 73. Większa liczba, bo tutaj już mamy liczbę trzycyfrową, ale można zastosować tą samą metodę. Tą trzycyfrową rozkładamy na części setek, części dziesiątek i części jedności, a dwucyfrową rozkładamy na dziesiątki i na jedności. I co robimy? No, część setek nie ma jej do czego dodać, więc po prostu na chwilę sobie czeka. I dodajemy dziesiątki do dziesiątek, 30 dodać 20 to już jest 50, 2 dodać 8 to jest 10. I razem ile mamy? 200 dodać 50 to jest 250 i jeszcze dodać 10 to jest 260. No a teraz metoda druga. Pierwsza liczba nie ruszamy jej, tylko drugą rozkładamy na dziesiątki i na jedności. I dodajemy 232 dodać 20 to 252. Dodać 8, 260. No i ostatni przykład. Tym razem obie liczby są duże, obie są trzycyfrowe. Więc rozkładamy sobie obie. Pierwsza jest część setek, część dziesiątek, część jedności i druga. Część setek, część dziesiątek, część jedności. I dodajemy
Setki do setek 500. Dziesiątki do dziesiątek 30 i 40 to jest 70. Jedności do jedności 4. I mamy 574. Druga metoda. Pierwszej liczby nie ruszam, a drugą rozkładam na jej części setek, dziesiątek i jedności. I dodaję najpierw setki. 232 plus 300 to jest 532. Teraz dodaję dziesiątki. 532 plus 40 to 572. No i dodaję jedności i 574 wychodzi. Dwie metody zaproponowałem, obie bazują na tym samym pomyśle. Rozłóż na kawałki, takie, na jakich łatwiej ci wykonywać. Bo być może w klasie 5 jeszcze trochę paluchami sobie pomagasz. Trudno, to jeszcze nie wstyd. Ja i gimnazjalistów widziałem rachujących na palcach. Ważne, żeby wynik był dobry, tak naprawdę. Więc jak wymyślisz sobie na swój własny użytek metodę, która działa, to tą metodę stosuj. Bo to jest twoja własna metoda i ona jest najważniejsza. Ta, która działa dla ciebie i którą ty rozumiesz. No a teraz przejdźmy do odejmowania w pamięci. Patrz. Mamy przykład odejmowania i najpierw od nas zacznijmy. Ta liczba, od której odejmujemy, nazywa się odjemna. Ta liczba, którą odejmujemy, nazywa się odjemnik. No a słowem różnica oznaczamy zarówno samo działanie odejmowania, jak i jego wynik. No i jak będziemy odejmowali w pamięci? Tutaj jeden pomysł proponuję. Rozkładanie tej drugiej liczby. Czyli pierwszej nie ruszam, a drugą rozkładam na jej część dziesiątek i jedności. I najpierw w pamięci wykonuję to pierwsze odejmowanie. 38 minus 10, 28. A teraz dopiero to drugie. 28 minus 5, 23. Dlaczego to tak działa? Bo zobacz, to pierwsze odejmowanie będzie działało tylko na tą cyfrę, a to drugie odejmowanie tylko na tą. Dlatego tak jest moim zdaniem najłatwiej. Popatrzmy na drugi przykład. Dokładnie tą samą metodę zastosuję. Odjemnik, czyli tą drugą liczbę rozkładam na jej część dziesiątek i część jedności. I najpierw wykonuję odejmowanie dziesiątek. 245 minus 20, czyli tak naprawdę odejmuję od 40 20. 40 minus 20 to jest 20, więc mam 225. I teraz minus 3, tym razem tak naprawdę odejmuję od tej piątki. 5 minus 3 to jest 2, więc mam 222. No a jak przy dużych liczbach obu, i odjemna i odjemnik mają 3 cyfry, ten sam chwyt zastosujemy. Pierwsze liczby nie ruszam, a drugą rozkładam w głowie oczywiście na jej części setek, dziesiątek i jedności. I najpierw wykonam to odejmowanie, czyli odejmę części setek od setek, czyli od 3 2. 3 odjąć 2 to jest 1, czyli tak naprawdę 300 odjąć 200 to jest 100, więc mamy 157. Teraz musimy część dziesiątek, od części dziesiątek dziesiątki. Od 5 odjąć 4 to jest 1. Więc 50 odjąć 40 to jest 10, więc tu mamy 117 minus 5. I teraz już odejmuję od jedności jedności. 7 odjąć 5, 2. Więc ostatecznie mam 112. Taki jest najczęściej stosowany pomysł na odejmowanie w pamięci. Znowu, jeżeli masz swój własny i daje dobre wyniki, stosuj go. Teraz mnożenie w pamięci. Znowu na początku nazwy. Obie liczby, które mnożymy, nazywamy czynnikiem. Czynnik, czynnik. Natomiast samo mnożenie nazywamy iloczynem i wynik też nazywamy iloczynem. Potocznie mówimy mnożenie, a matematyk powie iloczyn. No i teraz jak działać w czasie mnożenia? Ten sam pomysł cały czas, po kawałku. Dużą liczbę, większą z liczb, czyli większy czynnik rozkładam na kawałki. Czyli to 25 rozkładam sobie na 20 i na 5. I w pamięci mnożę każdy z tych kawałków razy drugi ten mniejszy czynnik, wyniki dodaję. 20 razy 7, 140. 5 razy 7, 35. I razem mamy 75.
Popatrzmy na kolejny przykład. Tym razem duża liczba jest po prawej stronie. Nie zmienia to faktu, że mogę ją rozłożyć. 45 rozkładam na 40 i na 5 i mnożę po kawałku. 9 razy 40 360. 9 razy 5 45. Razem 405. Następny przykład. 112 razy 4. Też rozłożę tą większą liczbę, czyli 112 na jej część setek, dziesiątek i jedności. I każdą z nich pomnożę razy 4 i wyniki tych mnożeń dodam. 100 razy 4 400. 10 razy 4 40. 2 razy 4 8. A więc mamy 448. 448. Następny przykład. Tym razem ta druga liczba jest duża, więc ją rozkładam na jej część setek, dziesiątek, jedności. Każdą mnożę razy 6. A wyniki dodaję. Pomnóżmy. Przy okazji, co już zastosowałem w tym przykładzie i w tym, przypominam Ci o jednej rzeczy. Bo to stosuję, a nie przypomniałem. Nieładnie z mojej strony, że jak mnożymy liczby, które się kończą zerami, to możemy co zrobić? Na przykład 6 razy 600. Na chwilę zapomnieć o zerach i wykonać mnożenie po prostu liczba razy liczba. Bez zer. 6 razy 6 36. I teraz przypominam sobie o zerach i je dopisuję, czyli 3600. Tu to samo. Zapominam o tym zerze. 6 razy 4 24. I o zerze se przypominam. 240. No tu już jest 6 razy 8, to jest zwykłe 48. No i popatrz, tu mamy mocne dodawanie, duże liczby. 3600 plus 240 to jest 3840 plus jeszcze te 48, to mamy 3840 i 40, 88. To już był trudny przypadek. Coś takiego zrobić w pamięci to jest duża sztuka, mówiąc szczerze. A powiesz tu jeszcze gorzej. No nie, no bo tu są właśnie te zera, więc o nich zapominamy i tak naprawdę wykonujemy 12 razy 4. I na przykład robimy to tak, rozkładamy sobie na 12 na 10 i na 2, razy 4 razy 4, 10 razy 4 to 40, 2 razy 4 to 8 i mamy 48. Wpisuję te 48 w głowie i przypominam sobie o dwóch zerach. I to jest mój wynik. Tak samo tu. Zapominam o obu zerach i wykonuję 5 razy 25, co jest równe 125. Przypominam sobie o trzech zerach i mam wynik 125 000. Znowu, to był ostatni przypadek, ale przypominam, znowu działa tutaj metoda rozłóż na kawałki. To jest pierwsza. Druga metoda, którą stosujemy jednocześnie, zapominaj o zerach, a dopiero później sobie o nich przypominaj. To działa. No ale, i tu jest jedna uwaga do każdego ucznia i uczennicy, cała ta zabawa będzie nieskuteczna, jak nie zna się czego? Ulubionej dla wszystkich tabliczki mnożenia. Jak nie umiemy mnożyć jednocyfrowych liczb, czyli 5 razy 7, 6 razy 8 i tak dalej, no to niestety trzeba się wziąć za tabliczkę mnożenia i poćwiczyć. Tabliczkę mnożenia trzeba znać, cóż na to poradzić, na pamięć. Trzeba to wbić do głowy. Dobrym ćwiczeniem, które polecam czwartoklasistom i trzecioklasistom, jest tak zwane rozpisywanie. Na przykład 5 razy 7. No to rozpisz to sobie po kolei. 1 razy 7, 2 razy 7, 3 razy 7, 4 razy 7, 5 razy 7. Zamiast nadawać na palcach, to mnóż po kolei na palcach. Albo sobie nawet to zapisuj. Człowiek ma tą cechę, że jak coś widzi, to łatwiej jest mu to zapisywać. Pewnego dnia, ćwicząc tabliczkę mnożenia, no bo teraz na przykład inny przykład, 6 razy 8, czyli 1 razy 8, 2 razy 8 i tak dalej. I po kolei, zamiast zgadywać, jak nie jesteś pewien, bądź nie jesteś pewna,
Bo niektórzy już są pewni, bo znają tabliczkę mnożenia. Weź kartkę i wypisuj od 1. Ja wiem. To jest nudne, pracochłonne, ciekawsze rzeczy są obok w telewizji albo w komputerze, warto by się pobawić, ale trzeba mieć z głowy tą tabliczkę mnożenia, więc ją poćwicz. I to rozpisywanie naprawdę działa. Na wielu uczniach to przećwiczyłem i oni w pewnym momencie już tego rozpisywania nie potrzebowali. Choć strasznie na mnie patrzyli bardzo złym okiem, że im każę za każdym razem to rozpisywać. Po którymś tam tygodniu już widzieli, już nie musieli rozpisywać, bo ich mózg zapamiętał całą tą drogę. Bo patrzył, oni rozpisując to nie mylili się, bo to jest proste. A jednocześnie ich mózg to zapisywał. Ćwicz takie rozpisywanie. To jedyna metoda mnie znana, skuteczna na to, żeby się porządnie nauczyć tabliczki mnożenia. Tyle o mnożeniu. Jeszcze nam zostało dzielenie w pamięci. Znowu napisałem przykład dzielenia, jakie tu są nazwy. Liczbę, którą dzielimy, nazywamy dzielną. Liczba, która dzieli, nazywamy dzielnikiem. No a zarówno samo dzielenie, jak i wynik nazywamy ilorazem. No i teraz jak dzielić w pamięci? Znowu pomysł jest taki, rozkładamy na kawałki. Ale tutaj można zastosować dwa różne ci zaproponuję rozłożenia na kawałki. Co będziemy rozkładali? Oczywiście tą większą liczbę. Popatrz, jak ją mogę rozłożyć. 68 mogę rozłożyć na 60 i na 8. I pierwszy kawałek i drugi kawałek podzielić sobie w pamięci, a wyniki dodać. 60 podzielić na 4 to jest ile? 15. 8 podzielić na 4 to jest 2. Czyli razem mamy 17. Zgadza się, bo zresztą to już podałem. Ale inny pomysł jest taki. 68 rozłożę sobie tak na 40, na 20 i na 8. Bo zobacz, to dzielenie 60 na 4 to nie każdy wykona w pamięci, nie każdy wie, że to jest 15. To nie jest takie łatwe. Bo tabliczka mnożenia kończy się na czymś takim, na 4 razy 10. Nie mnożymy dalej, prawda? Na mnożeniu przez 10 kończy się tabliczka mnożenia. Więc jak rozłożę sobie na 40 podzielić na 4, to wiem, będzie 10. Na 20 podzielić na 4, to wiem, będzie 5. I na 8 podzielić na 4, to wiem, będzie 2. Ta metoda przez niektórych jest uznawana za prostsza. Rozkładam jednym słowem na takie kawałki, które umiem podzielić. Zastanów się, masz jakąś liczbę, na jakie kawałki ją rozwalić, rozłożyć, żeby podzielić przez ten dzielnik, który widzisz. Często ta druga metoda będzie prostsza. Dla niektórych. Dla niektórych ta pierwsza. To znowu jest do wyboru do koloru, która łatwiejsza dla ciebie, tą stosuj. Nawet nie tą, którą ja mówię, czy pani w szkole, albo w książce jest napisane. Wybieraj tą drogę, która wiedzie do celu, czyli daje właściwy wynik, a jest dla ciebie zrozumiała. Być może wymyśliłeś jakąś nową, to się pochwal przed kolegami i koleżankami. Może masz jakąś genialną metodę i oni wreszcie zrozumieją, jak dzielić w pamięci. No tu oczywiście też wyjdzie 17. Popatrzmy na następne dwa przykłady, zrobię je obiema metodami. Metoda pierwsza. Rozkładam na część dziesiątek i jedności. I obie dzielę przez ten dzielnik, który jest napisany, czyli przez 3. 90 podzielić na 3. Tu przy okazji chcę ci zwrócić uwagę, o czym nie mówiłem na początku, że czasami możemy na chwilę zapomnieć o zerze. I być może ta liczba od razu się dzieli przez 3. A tu akurat tak trafiliśmy. 9 na 3 to jest ile? 3. Przypominam sobie o zerze i mam 30. A więc 90 na 3 to jest 30. 6 na 3 to jest 2. Więc razem mamy wynik 32. No, ale to, powiedziałem, jest trudniejsze. Łatwiejsze jest rozłożyć to 96 na pierwszą 30, drugą 30, trzecią 30 i 6. No, te kawałki już na pewno łatwo każdy z nas podzieli przez 3. 30 na 3, oczywiście dodamy wyniki. 30 na 3, 10, 30 na 3, 10, 30 na 3, 10, 6 na 3, 2. 10 i 10 i 10 i 2 to jest 32. Tak chyba łatwo.